Cześć, witam serdecznie. Dawno nie pokazywałem relacji z tego, co tutaj u mnie w Fishroomie się dzieje. Myślę, że przyszła najwyższa pora. No, ostatnio trochę zamieszanie z tymi odcinkami mi się porobiło. Dzisiejszy odcinek miał się... Może inaczej. Dzisiejszy odcinek ukazał się wczoraj, bo mi się pomyliło. Dałem natychmiastową premierę. No, chyba nie jesteście źli na mnie o to. Już nie chciałem wycofywać, jak się zorientowałem, co się stało. W każdym razie chciałem Wam dzisiaj pokazać, co tu u mnie słychać. Także to raczej chyba będzie dłuższy odcinek, tak mi się wydaje. Akurat ryby są jeszcze przed karmieniem, więc łatwo będzie je powyciągać z zakamarów. Mam coś nowego, ciekawego. Może zaczniemy od tego właśnie dzisiaj. Zmieniłem sobie światło tam u góry, jak widzicie. Jest dużo więcej go. Odcinek o świetle miał być następny, ale postaram się go zrobić w tym tygodniu, bo to w sumie z tamtego filmu wyszło tak, jakby ten film miał być dzisiaj, prawda? No więc jestem w nerwach, bo tak jak mieliście okazję usłyszeć ode mnie, że z moim kotem jest źle, no to jest prawda. Mój kot ma 18 lat, ma chore nerki, ma chorą trzustkę, no i ostatnio od dobrych 3 ponad miesięcy ma problem z zatokami. No i chodzimy do weterynarza cały czas regularnie, no ale nie jestem za bardzo zadowolony, szczególnie, że pouczał mnie, że powinienem kota uśpić już tydzień temu. No może według niego tak, ale według mnie nie. Zresztą najlepiej jak sami ocenicie kondycję tego kota i czy według Was ten kot powinien zostać uśpiony. Zobaczcie sami. Dziś będzie trochę odbić, bo nie chcę gasić tutaj światła w Fishroomie i robić miszmaszu rybą. Przy okazji szczegółowych odcinków, wtedy wyłączam światło w innych akwariach, ale w związku z tym, że dzisiejszy odcinek będzie dłuższy, no to nie chcę tutaj robić żonglerki rybą. Zobaczcie, jak to u mnie zazwyczaj wygląda. Tu mam nowe ryby. Niby nowe, a trochę stare, bo są to limki Nigro fasciata, ale fartownie udało mi się wypatrzyć w sklepie zoologicznym coś, co jest
dodatkowo formą jeziorową tej linki. Nie wiem, jak się czyta tak poprawnie nazwę tego jeziora. Lake Migrane, tutaj jest napisane. Migroane, nie umiem tego przeczytać. A w każdym razie dowiedziałem się, że właśnie w tym jeziorze występuje ta forma tej linki nigrofasciata. Dam trochę karmy, to wypłyną może bliżej. No niestety skrzypnąłem szybko i wystraszyłem je. Siedzą teraz tam z tyłu za piaskowcem. Za chwilę sobie do nich wrócimy w takim razie. Od tych poprzednich, które mam tutaj poniżej. O, zobaczcie sobie. Te nie są takie płochliwe, no ale te już są lata tutaj. Te ryby tutaj na załączonym filmie zbliżę. Zobaczcie, one mają szare płetwy. Nie mają tego takiego pomarańczowego dodatku. Natomiast te u góry właśnie, był samiec, podniosłem do góry, telefon nie uciekł. Ale tu nas, jest samczyk, widzicie? To mam tutaj dwie takie grupy, 2 samce i 4 samice. Co ciekawe, ryby się podzieliły, 2 samice siedzą tutaj z tym samcem. One sobie żerują tutaj z tej strony, natomiast druga grupa ryb jest tam. No i ona, jak się przestraszy, to chowa się tam za tego piaskowca. No ale możemy sobie te poobserwować. Zobaczcie, że no, te ryby mają taką lekko żółtawą, może lekko pomarańczową płetwę ogonową i grzbietową. I same są takie no, lekko wpadające w żółty kolor. Choć te drugie linki przy odpowiednim oświetleniu też są takie na podbrzuszu żółtawe. No bardzo ciekawe to jest. Tak fartownie się trafiło człowiekowi. Nie przypuszczałem, że mi się uda coś takiego. Jeszcze niedawno oglądałem takie drzewo filogenetyczne tych ryb. No jest ich multum, tych odmian. Nie wiem, jak wyglądają te inne, szczerze mówiąc. Znalezienie zdjęcia tych ryb to też było bardzo trudne. Początkowo myślałem, że to jest linka melanotata, no ale okazało się, że to jednak nigrofasciata, ale forma jeziorowa. Z tego jeziora, którego nazwy wymówić nie umiem, niestety. Można by spróbować w Google to wymówić. Spróbujmy. Lake Microwane. No nie wiem, czy to tak ma być, no ale ja tego tak powiedzieć nie umiem. Przyjmijmy, że tak jest. Fajne linki, naprawdę fajne linki. Dość żywe są. Jak nie mają cykora, to naprawdę można je z przyjemnością obserwować, jak sobie zbierają pokarm. Ta druga grupa to nie wiem, pewnie będzie tam siedzieć na razie. Ciekawe, że samodzielnie się tak podzieliły 1 na 2. Mam wrażenie, że ta forma nie jest tak agresywna jak te linki poniżej. Zobaczmy sobie te poniżej. Podałem rybom karmę od razu, żeby je tutaj wyciągnąć. Zbliżymy sobie na nie. Otóż i moje linki, był z nimi problem swego czasu, jak wiecie, ale za bardzo może, bo ostrości nie ma tak jak trzeba. Był z nimi problem, no ale dzięki temu, że udało mi się zdobyć krew świeżą, no to ta grupa naprawdę odżyła, jest mega prężna.
Jest tu też troszkę gupików. Campoma 42. Od ostatniego razu, kiedy pokazywałem to akwarium, no zmieniło się to, może cofnę teraz. Zmieniło się to, że dodałem tu silny nurt wody. W związku z tym, co czytałem o limkach, o ich habitatach, doszedłem do wniosku, że trzeba zwiększyć nurt tej wody. No i ewidentnie wpłynęło to dobrze na kondycję ryb. Wcześniej miałem wrażenie, że sprawiały wrażenie. No, tak, miałem wrażenie, że sprawiały wrażenie. Wcześniej miałem taką obserwację, tak sobie myślałem, że coś jest nie tak z psychiką tych ryb, ponieważ wydawały mi się osowiałe. No teraz no, po prostu wygląda to jak w takiej właśnie płytkiej rzece, gdzie mogą sobie żyć. No jest naprawdę świetnie z nimi. Dużo lepsze są te ryby. Dużo lepiej wyglądają, zresztą zbliżę na nie. Dużo lepiej wyglądają. Takie pełniejsze się zrobiły, mam wrażenie. Ten nurt wody zmusza je jednak do jakiegoś ruchu, może o to chodzi. No w każdym razie ten ruch wody też spowodował tutaj u góry, że więcej światła dociera na dno zbiornika. Bardziej prześwietliło to akwarium. Myślę, że niezłe wrażenie to robi. Przynajmniej mi się bardzo podoba i kilka osób stwierdziło, że dobrze to wygląda. Między innymi moja małżonka. Ona już widziała tyle różnych moich aranżacji, że ciężko ją czymś zaskoczyć. No i kiedy przyszła tutaj, zobaczyła właśnie falujące trawy. No, w ogóle to była idea tego akwarium przecież, żeby było widać ruch właśnie takich trawek. Widziałem wielokrotnie takie rzeczki, całkowicie zarośnięte taką, ale to jest jakiś inny gatunek oczywiście Walisnerii, taki, który żyje sobie w Polsce. Widziałem całe takie łąki właśnie falujących traw. To było fascynujące, zawsze się zastanawiałem, jak to zrobić w akwarium. No i w pewien sposób na tych 80 cm wydaje mi się, że udało się tego dokonać. Dobry kontrast daje ta Sagittaria u dołu. Ją oczywiście trzeba szczypać, bo chciałaby sobie pójść w górę, ale nie można jej na to pozwolić. No, sami ocencie. To jeden z moich ulubionych zbiorników. Jest coś hipnotyzującego w gapieniu się na tą trawę. A tam widzę u góry zrobiło się zamieszanie większe. Jak tylko odszedłem, może da się tak je chwycić. O, tam widzę drugi samiec też. Teraz jak dałem to mocne światło tam do tego baniaka, naprawdę świetnie się filmuje w nim. No, nie ma problemów takich z ostrością jak w innych akwariach, gdzie ma większy półcień. Tutaj akurat na 1,20 m mam 18 W, w odróżnieniu od pozostałych akwariów, gdzie jest tego światła mniej. No i te akwaria tutaj u góry mają 30 cm wysokości, co dodatkowo zwiększa ilość lumenów, które docierają do dna. No, myślę, że będzie im tu dobrze. Mają trochę gąszcza. Wcześniej miałem tutaj drobnotki nadobne, ale mi się jakoś tutaj nie podobało. Natomiast widzę, że linką skasiło tu od razu. Może dlatego, że wcześniej tutaj było zbyt ciemno. Jednak do ryb żyworodnych trzeba mieć akwarium jaśniejsze. O ile rośliny przędą, to rybom jakoś nie jest za dobrze w takim ciemnym akwarium. To jednak nie są proporczykowce. Naprawdę świetnie wygląda ta grupa.
Zobaczymy, czy da się bardziej zbliżyć. O, z przyczajki, bo z przyczajki, ale można je nagrać. O, obydwie grupy są razem. Ciekawe, że samce się nie atakują. Co w przypadku, tak jak widziałem, tych limek poniżej, no jest bardzo częste. W zasadzie samiec dominujący będzie zawsze przeganiał inne samce. Nie będą sobie tak pływać spokojnie. Zejdźmy tu niżej. Ryby się rozproszyły już. Tu jest jeden z takich dominujących samców. O, ten tutaj. I jeden taki jest większy obok też. A powiedzmy, że teraz nie ma zamieszania, bo bardzo zainteresowane są karmą, ale potrafią się dość ostro ścigać. Musiałbym obczaić taki moment, żeby wam to pokazać. Zobaczmy sobie do innych akwariów. Chciałbym wam pokazać tutaj akwarium dla moich duboisi. Zobaczcie sobie, jak ładnie zarosło. A na szczególną uwagę tutaj zasługuje ten aponogeton. O ile nie udało mi się rozmnożyć ryb w tym akwarium, no to sukces jest, jeżeli chodzi o aponogetona. To naprawdę spory sukces, bo roślina rośnie nienagannie. Póki co udało mi się utrzymać no, w stanie super kondycji. Jednak czegoś przez te lata się nauczyłem o tych roślinach. No, wcześniej miałem egzemplarz dużo większy, ale ten jeszcze nie osiągnął swojego maksymalnego rozmiaru. Zatem to jest inna forma. Wcześniej miałem taką formę o bardziej jajowatych liściach. Typowo, o kurczę, nie ma ostrości. Typową formę Madagascarensis. Tam jest młody liść na przykład, taki lekko żółtawy. On dopiero rośnie. No i ta forma Madagascarensis, ona była większa, owszem. Zobaczymy, co ta roślina osiągnie. Kurczę, zaraz mi szlak trafi. No, ale jest niezła. Naprawdę jest niezła. Myślę, że kupię sobie jeszcze jeden egzemplarz i spróbujemy się pobawić zapylenie tego. Widzę, że ten zbiornik naprawdę sprzyja tej roślinie. Więc spokojnie można dać drugi egzemplarz. To byłoby niezłe rozmnożyć tą roślinę. No, to już byłby duży sukces akwarystyczny, że tak powiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale zamierzam kupić jeszcze jednego albo dwa. W baniaku jest na tyle miejsca. Bynajmniej na pewno na jeden egzemplarz tutaj z boku. Tutaj może zostawimy w spokoju akwarium. Dobrze wygląda tak jak jest. No, jestem bardzo zadowolony. Inne akwarium, które chciałem wam dzisiaj pokazać, to mój baniak dla szczupieńczyków karłowatych. Troszeczkę tutaj pomieszałem. No i myślę, że jest nieźle. Dość naturalnie mi się wydaje tutaj. No i udało mi się, że tak powiem, uzyskać z hydrokotyla wszystko co najlepsze. Pięknie schodzi sobie na dół tutaj w akwarium. Myślę, że mogłoby tak wyglądać to w jakimś wycinku natury. Nie wiem, jak wy myślicie, ale mnie się to bardzo podoba. Oczywiście wszystko wymaga czasu i osiągnięcie tego efektu
to po prostu, jak ktoś kiedyś mówił o hodowli mchu, nie dotykać, nie dotykać, nie dotykać. Trzeba troszeczkę reagować na to, jak rosną rośliny, ale cała sztuka w tym, żeby rosły w sposób dziki. Tutaj jest moja ciekawostka w tym zbiorniku, Rarytas, Aponogeton boivianus. Chorował mi w akwarium u szczupieńczyku, chciałem powiedzieć szczupieńczyków, proporczykowców, tych największych, które posiadam, błękitnych, Fundulopanchax siosteli Niger delta. No i przeniosłem cebulę, obciąłem liście i w ciągu jakiegoś 1,5 miesiąca wypuściła szereg nowych liści. Teraz naprawdę ta roślina dobrze wygląda. Lepiej jest jej tutaj. Tutaj jest starsze podłoże, może ciut inna woda. Na pewno akwarium jest starsze. Widocznie bardziej tej roślinie biota tutaj odpowiada. Czort wie, bo to jest bardzo kapryśny gatunek. Już to kiedyś wspominałem. No ale tutaj wygląda świetnie, bez żadnych skaz. Obok, to co tak wije się do góry, to jest Utricularia gibba. Może da się zbliżyć. No co jest? Kurczę, mam śliskie palce, a niestety zerwałem folię z ekranu i teraz czasem takie się zdarzają rzeczy. Zobaczcie, jak ta pluntanina fajnie wygląda. No, trzeba trochę czasu, żeby się coś takiego wytworzyło. Trzeba taki zwitek gdzieś umieścić na dnie akwarium i czekać, aż sobie to wyrośnie tam z dołu właśnie, tak jak tutaj. To jest roślina, która jest mięsożerna, odżywia się pierwotniakami. Widać takie kulki na tych łodygach, to nie są liście, to są pułapki na pierwotniaki. Listki to takie, widać odstające jakby patyczki, gałązki. To jest listek taki nieciekawy. No a tam na końcu jest pułapka. Może spróbuję to zbliżyć jeszcze bardziej. No, ostrość jest taka, jaka jest, ale widać lepiej te pułapki. Musiałbym wyciągnąć taką roślinę i na bardzo dużym zbliżeniu na szkiełku pokazać, jak to wygląda. Ale naprawdę świetna sprawa, ta Utricularia gibba. To jest jeden z moich rarytasów roślinnych. Naprawdę jeden z fajniejszych gatunków pływacza i ten pływacz w akwarium bez problemu żyje. No może nie to, że bez problemu całkowicie, bo też jest kapryśny, ale tutaj jak widać znajduje bardzo dobre warunki. No i tworzy taką świetną kolumnę. No, to co z boku widać to wątrobowiec. Wiecie, że ja lubię tego wątrobowca, mam go w kilku akwariach. Przy czym nie wiadomo, co to jest. Prawdopodobnie Monosolenum, ale może i Lomariopsis, czort wie, tego się nie da rozpoznać. Zainteresowanych zapraszam do filmu o wątrobowcach, tam jest wszystko wyjaśnione. No, szczupieńczyki naprawdę dobrze wyglądają. Ten baniak to efekt kilku lat pracy nad tymi rybami, ale jak widać dość nawet się udał. No, akwarium ma już ze 3 lata. Trochę zmieniła się jego aranżacja, ale w zasadzie niewiele. Po prostu co jakiś czas przygniatam rośliny do dna i muszą sobie rosnąć w górę. Taki wzrost trwa przez
3-4 miesiące nic w ogóle w to nie ingeruje, no i dorastają do powierzchni, tworząc no właśnie taką fajną kompozycję. To rozprzestrzenianie się w akwarium też trzeba w jakiś sposób tam delikatnie kontrolować, bo inaczej będzie tylko hydrokotyl, ale umiejętnie przycinając te gałązki, pozwalając jednym rosnąć, inne eliminując, można no, wytworzyć właśnie tego typu kompozycje. Osobiście uważam, że to jest trudne, bo zazwyczaj każdy ma manię do uporządkowywania wszystkiego w akwarium. Natura tak nie działa. To jest chaos, a mimo wszystko w tym chaosie jest jakieś ukryte piękno i harmonia. No i to jest cała sztuka, wydaje mi się. Jeżeli chodzi o aquascaping na przykład, też uważam to za formę sztuki akwarystycznej, natomiast to tak trochę jak sztuka abstrakcyjna. No, te krajobrazy aquascapingowe zazwyczaj w naturze nie występują. Trochę widać w tym, że to jest nienaturalne. Już pomijam tam tworzenie drzewek z mchu i tym podobne rzeczy, czy jakichś tam dróżek idących w las roślin. Wolę, że tak powiem, tego typu scenerie, chociaż mimo wszystko jest to forma aquascapingu. No tylko, że tak powiem, cele są może inne niż zazwyczaj, przynajmniej tak jak ja to kojarzę. No ale baniak jest niezły. Zobaczymy sobie może coś innego. Mój największy baniak z żyworódkami, póki co. Myślę, że coś podziałam w kierunku, żeby tych żyworódek mieć więcej. Zastanawiałem się, czy nie zrezygnuję z jakichś proporczykowców może. Zobaczymy, albo może któryś połączę ze sobą. Szczupieńczyki na przykład z proporczykowcami, zobaczymy. Ale chcę mieć jeszcze jedno akwarium, tak by móc mieć mieczyki. Zobaczcie, jak te molinezje Poecilla mexicana ładnie się wybarwiły. Tutaj są samce. No, jestem pod wrażeniem, już nie mówiąc o samcach limek, perugii. Perugie są też kosmiczne, ale bardzo cieszę się z tych molinezji. To czy tak patrzę się cały czas za młodymi tymi molinezjami, ale wydaje mi się, że jedną tylko wypatrzyłem, czy od dwie. No, choćby sam fakt właśnie tych molinezji, gdybym miał dodatkowy zbiornik, to pewnie by mi odrobił. Jednak te duże limki, no to są dosyć takie, no może nie tyle agresywne ryby, ale naprawdę prawdziwi oportuniści i na rybek innych ryb, no raczej przegrywa z narybkiem limki, więc powiedzmy ryby dorosłe nie atakują innych ryb, ale na rybek no jeżeli chodzi o karmę, szybciej wyjada tą karmę niż innych ryb na rybek. Tam płynęła młoda molinezja, o, tam jest. To jest młoda molinezja, a tu się odbija. Dobra, pewnie podpłynie. Zobaczcie na platki. To są te bumblebee. No zobaczymy, czy też się rozmnożą tutaj. A to jest forma kolorystyczna, że tak powiem sklepowa, więc jakoś tam strasznie mi na tym nie zależy. Będą to będą. No ale szczególnie właśnie chciałem wam pokazać te Meksykany, jak ładnie się te ryby wybarwiły.
O, ten sam jest na przykład. Kiedyś człowiek sobie myślał, że jest tylko jeden rodzaj Molinezji, a z czasem jak się zagłębić w to wszystko, to nagle odkrywa się całe hektary ryb, o których się w ogóle nie miało zielonego pojęcia. Dam im jakąś karmę, bo oszaleją zaraz. O, teraz tutaj dobrze tego samca widać. Jak widzicie, usunąłem całe to Laopsis, nie było sensu go trzymać. Ryby mi to cały czas przekopują to podłoże. Więc no, tej rośliny nie było tu, znaczy ogólnie roślin nie było dobrze tutaj, ale ze względu na to kopanie ryb wiecznie były wykopywane te roślinki, więc poszły obecnie do nowego akwarium jako sadzonki. To widzieliście wczoraj na filmie. Dajmy im karmę. Daję im to. To jest spirulina JBL-a. Bardzo fajna taka wkładka. No, taką dużą szczyptę im tutaj podaję. Trzeba uważać przy karmieniu, bo mogą wyskoczyć. Damy im jeszcze trochę. O tak, może lepiej. No, w pierwszym momencie, kiedy daję tutaj, to naprawdę jest szał. Raz mi wyskoczyła ryba w ten sposób. Limka. No, ale one uwielbiają tą spirulinę. To był moment, jak widzicie, nie ma nic już. Jeszcze mogę im trochę dać. O, tu niech wpłynie. O, i teraz można tego samca dobrze zobaczyć. Jednego, drugiego. Świetne są te ryby. No, te porycyny to bym chciał, żeby się rozmnożyły. No, myślałem, że jak Molinezje to będą takie jak te Lake Molin, ale one nie są aż tak płodne, więc powoli będę myślał też, żeby gdzieś się przenieść. A póki co na razie niech będą sobie tutaj. Z tego co widzę, całkiem dobrze tym rybom tu jest. O, te wszystkie takie błyszczące rybki tam w tle to samce limek. Najlepiej wyglądają właśnie jak tak światło pod kątem pada na ich łuski. O, wtedy najbardziej okazale to wygląda. Nie, naprawdę te ryby są bardzo, bardzo ładne. Dobra, pokażę wam następne rzeczy, co tutaj sobie podziałałem. Tutaj są moje platki Tampico, a raczej, bo platki to taka ogólna nazwa, prawdę powiedziawszy. Te wcześniej, które widzieliście, to są takie typowe platki, czyli Cyphochorus, o kurczę, nie ma ostrości, Cyphochorus maculatus, a te ryby to są Cyphochorus vittatus. Ryby z tego gatunku też są zaliczane do platek, ale według mnie bardziej platkami są te maculatus właśnie. O, tak nie ma odbłysków. O, więc przeniosłem swoją grupę, bo niestety no, z tymi linkami one przegrywały, ponieważ były z nigrofasciata linkami. No i coraz mniej młodych było. Zaczęły mi wymierać te początkowe ryby,
więc natychmiast je przeniosłem tutaj. Razem z tym młodym narybkiem, który tutaj był, który tam był. O, tutaj na przykład widać jedną z takich już rybek, podrasta już troszkę. No i grupa, będąc sama, zupełnie inaczej się zachowuje. Ryby nie są płochliwe, widać, można je oglądać. No jednak trzeba przyznać, że limka to taki predator trochę, szczególnie jeżeli chodzi o narybek. Inne gatunki żyworodnych nie mają za lekko przy nich. A generalnie te rzadsze formy, tak jak właśnie te tutaj, no, powinny być trzymane jednak w akwarium osobno. Choć ładnie wygląda to wszystko, jak jest w akwarium ogólnym, no to raczej nie ma szans na to, żeby te ryby jakoś rozsądnie się rozmnażały. No i też widać po ich zachowaniu, że no takie są dupowate, no muszą być po prostu same już. Nic na to nie poradzimy, nie da się na siłę. No, ale naprawdę fajne rybki. Pomimo tego, że nie są jakieś super kolorowe. Znowu z tym ekranem muszę ślinić palec, bo inaczej ślizga mi się. Nie są jakieś super kolorowe, a mimo to te kolory są ciekawe. Takie jasno-żółte z czarnym pasem rybki. Dość żywe. Ale z tego, co zaobserwowałem, nie lubię jakiegoś bardzo mocnego nurtu wody. Wtedy raczej się kryją. No jak widać, o, jest tam kolejna młoda rybka i jeszcze jedna. Czekam, aż pojawi się świeży narybek. Myślę, że wkrótce się to stanie. O, to pan tutaj przypłynął. Jak widać, u tych ryb ten dymorfizm płciowy praktycznie nie jest zaznaczony. Samiec jest równie kolorowy co samica, czy też na odwrót. Samiczki są większe od samców. Ciekawe, prawda? Jeżeli chodzi o agresję samców, no to tak jak widzieliśmy przed chwilą, ale to typowe jest dla ryb żyworodnych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mniej lub bardziej, ale wszystkie są te samce agresywne wobec pozostałych. Oczywiście no, u gupików jest to troszkę inaczej, ale w przypadku tych większych gatunków no, jest już. Nie wiem, czy pokazywałem, że cała moja grupa El Tigre się wybarwiła już. Tutaj będzie masakra z filmowaniem. No ale dzisiaj jest taki żywioł. Mówię, nie będę wyłączał akwariów, bo ta relacja trochę trwa i nie będę stresował ryb. Ale zobaczcie, po tej selekcji i obgryzaniu paznokci, czy coś z tego będzie, wszystkie ryby wyglądają prawidłowo. Nie ma żadnych mutantów. El Tigre to mimo wszystko topowa odmiana. Ona się chyba nie zestarzeje nigdy. Podobno moje samiczki powinny mieć czarną kropkę na płetwie grzbietowej. No możliwe, no moje są takie jakie są.
Może jest odmiana El Tigre, gdzie samiczki mają tą płetwę grzbietową czarną, a może jest jeszcze jakaś inna odmiana El Tigre, której samice nie mają tego. Jestem skłonny w to wierzyć, bo im więcej się interesuję tymi rybami żyworodnymi, to tym więcej na ten temat właśnie odkrywam, że tych form, no i nie ma złości, tych form jest bez liku. O, jest kreweta. Te krewetki są, kurczę, gigantyczne. Makrobrachium. Obok oczywiście gupiki Kompoma 31. Namnożyło się ich cała masa. Pokażę Wam jeszcze, co tutaj się dzieje. Tutaj mam grupę młodych Cephalidis. Chciałbym sobie zrobić jeszcze jeden lub dwa zbiorniki z tymi Cephalidis. Zdobycie świeżej krwi może być trudne, więc będę korzystał z 2 lub 3 linii. Mam też ryby w ogródku w kajpasie. Tutaj mam tarlisko dla lasomy. Z kolei tu mam na rybek od szczupieńczyków Degata. No a tutaj trzymam torf, znaczy nie torf, tylko mech, który był w akwarium ze szczupieńczkami, tymi Aplohelius lineatus nowymi. No zobaczymy, może coś się tam wlęgnie. Trzeba czekać. Następnie tu mam ryby, o których zrobię film wkrótce. Lineloricaria similima. One, większość z nich ma taką rzadką chorobę mopsa. Są tu też takie 2 większe lorki, widać tu jedną rybę. Jedna z tych ryb też ma mopsa. Tutaj widać ogon jednej i kawałek okona drugiej. Pod filtrem akurat siedzą, pod gąbką. O, tam widać głowy kawałek. Ta choroba MOPS, no to o, tutaj widać, tutaj jest ryba chyba jedna, która jest normalna, ma taki dłuższy pysk, a ta ma ten taki krótki pysk. Tak, ta jest normalna, a ta ma taki krótki. No, to są ryby, które ktoś oddał do zoologa, najpierw wydał na nie kupę pieniędzy, później trzymał je w wodzie o złych parametrach, za dużo azotu. No i to jest dopiero na rybę tak naprawdę, bo te ryby dorastają do ponad 20 cm. No i w wyniku właśnie takich warunków no ten pysk ryby uległ deformacji. Tu powinna być kolejna taka. No i tu jest jedna, która żaruje. I ona też ma taki, o, ona też ma taki pysk. No cóż, niestety tak to bywa, jak się bierze człowiek za coś, na czym się nie zna. Ja je akurat kupiłem z tego względu, że no i tak by nikt nie kupił, a będzie można zrobić film o tej chorobie, to jest ciekawe. Bardzo trudno zdobyć te ryby, a jeszcze taka choroba to już w ogóle jest bardzo rzadka. Więc pomyślałem, że to jest dobry temat na film. Te ryby, jeżeli dorosną, bo to nie jest pewne ze względu na tą wadę pyska, one mają utrudnione pobieranie pokarmu, ale jak dorosną i uda się je rozmnożyć, to nie jest to choroba genetyczna, więc na rybek od nich będzie zdrowy. To też była pokusa. Zobaczymy, co się uda zrobić. Powyżej moje Black Molly. Mam je od kolegi Grzesia. One mają kosmiczne ogony, olbrzymie.
A to ktoś sobie tam przeskoczył i pływa, nie wiem kto tam jest. Ta szara rybka to nie jest... nie mam pojęcia co to była za ryba. No, tutaj mogą sobie przeskakiwać między między plastikami. Póki co tutaj nie widziałem, żeby przeskoczył ktoś do kogoś. Ale tu już widziałem głupika, a to drugie to nie wiem czy nie był czerwieniak, który sobie wskoczył. O, całkiem fajne statko Molinezji. Przez chwilę ich nie miałem, bo denerwowało mnie, że wyskakują jakieś kundle straszne z tych Molinezji. No a tutaj mam czyste ryby. Także bardzo jestem zadowolony. Tu oczywiście zbiornik dla Ototiropsis, to jego już znacie. Na uwagę zasługuje jedynie meg, jak ładnie się rozrósł, mogę pokazać. Meg zdrojek. Obok Monoserenum, które w ogóle ma całkiem inny pokrój niż w każdym innym akwarium. Jest takie, przypomina kalafiora bardziej. Albo brokuła, o, brokuła. Taką fajną, zwartą kępą rośnie. No, to jest zaskakujące, jak te wątrobowce potrafią zmieniać swój pokrój. Tu jest lampa, czy też żarnik LED. To pokażę w filmie właśnie tym o oszczędnościach na prądzie. Jak mówię, zrobię go w tym tygodniu. Na razie z ramówki musi zostać środa i piątek, to z tego nie chciałbym zrezygnować. Teraz przez chwilę będzie trochę zamieszania, ale to się wszystko uspokoi. Trochę mam nerwy skołatane tym kotem i no, nie jestem sobą, że tak powiem. No, ale wracając do akwarium, no ono jest tak stworzone, by móc sobie je obserwować zarówno z jednej strony, znaczy no z przodu, jak i z góry. Patrząc z przodu, no powiedzmy ten echinodorus z tyłu jest taki mało widoczny, prawda? Ale też wydaje mi się kompozycja jest fajna. No tu jest taka już rzeczywiście bardziej aquascaperska. Ale myślę, że też jest coś w tym. Zobaczymy jak ten baniak będzie się rozwijał. Póki co no nie czuję żadnego takiego zgrzytu jak patrzę na to akwarium. Myślę, że jest dobrze. Ten wielki głaz oczywiście służy do karmienia ryb, tam podaję im karmę. Daję im mrożonego oczlika i artemię. No, natomiast tu są moje szczupieńczyki, tu mam jedną parę. Po kwarantannie zostały mi dwie pary niestety. Ale tutaj ryby się schowały. Może pokażę w drugim akwarium. Jest, wybawiłem samca. Zobaczcie jakie bydle piękne. Ale te ryby są tak agresywne. To jest nie do wiary. Kurczę, no musiałeś tutaj... O. No piękny jest naprawdę, kurczę, jest tak ładny, że to jest nie do wiary. Nie wierzę czemu ta forma złota zyskała większą popularność. To jest dla mnie niezrozumiałe, powiem szczerze. Tak ta ryba wygląda dużo ciekawiej. Wow, jak ładnie pozowałeś. No.
Jak widać, można dawać karmę mrożoną. Ale najlepiej dawać żywą oczywiście. Pani jest przez niego wiecznie zestresowana. Siedzi sobie tutaj. Muszę jeszcze jedno akwarium mieć na te dwie pary, które mam. Samicę muszę dać osobno. Inaczej nic z tego nie będzie, z tego co widzę. Tylko do tarła można je dopuszczać razem. Ojej. O, teraz. Tylko do tarła można je, widzę, dopuszczać. No to są ryby z odłowów. To jest dzika forma. Widocznie tak to już jest z tymi rybami w naturze. W przypadku tej drugiej pary jest dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o zachowanie samca, myślę, że samice można trzymać razem, na samce, tak jak z wojownikami, osobno trzeba każdego trzymać. Nic się na to nie poradzi. Ale można jedynie zrezygnować z ryb. O. Ale jesteś ładny. A samiec jest kosmiczny, powiem szczerze. Trochę się tego filmu już zbierało. Może podzielmy go na dwie części. Dziś w nocy jeszcze wrzucę tą pierwszą część, a druga się ukaże za jakieś 2 dni. W międzyczasie nakręcę sobie może ten filmik dotyczący światła. Także to na tyle w tej części pierwszej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!